Dzień dobry. Witam na naszym warsztacie. Dzisiaj chciałabym zaproponować zrobienie podkładki ze szmatek. Pozostajemy nadal w trybie pracy z materiałami, które mamy w domu. Będą nam potrzebne 4 patyki, resztki materiałów, nożyczki, sznurek i nitka. Z patyków zrobiłam ramkę. To będzie nasze krosno. Dowiązuję teraz sznurek, to będzie nasza osnowa. Osnowę zakładamy promieniście. Kiedy już mamy wszystkie podwójne sznurki zawiązane, dokładamy jeszcze jeden sznurek. Wiążę go w środku osnowy i doczepiam do brzegu krosna. To spowoduje, że nitek osnowy będzie nieparzysta ilość i dzięki temu, jak będziemy przeplatać w kółko, to nam się będzie dobrze układało. Teraz odłożyłam krosno i szykuję materiałki, z których splotę warkocz. Ja użyłam resztek bawełnianej pościeli, pocięłam je właściwie podarłam na kawałki. Końcówki ścięłam skośnie. To ułatwi nam później dokładanie kolejnych kawałków materiału w warkoczu i połączenia między warkoczami. Teraz składam po 3 różne wzory. Końcówki zabezpieczam nitką, zawiązuję, żeby były wąskie i żeby nam się nie rozsypywały, nie rozłaziły. Zawiązuję, można to sobie przymocować na jakimś tam sznurku, czy doczepić do krzesła. Splatam warkocz. Kiedy któryś z kawałków mi się kończy, to dokładam akurat w tym miejscu, gdzie jest ścięcie, dokładam drugi kawałek i wplatam do warkocza. Końcówkę warkocza też zabezpieczam nitką, żeby nam się nie rozłaziło podczas pracy dalszej. Zrobiłam 3 takie warkocze, każdy około metra długości. Teraz pokażę, w jaki sposób wplotę warkocz w osnowę. Najpierw przywiązuję końcówkę warkocza nitką. To go ustabilizuję, nie będzie nam się wysuwał podczas zaplatania. I teraz przeplatam na przemian raz pod nitką, raz nad nitką w kółko. Spiralnie. Ta praca wymaga trochę uwagi, trzeba się skupić. Łatwo się pomylić, ale łatwo też naprawić pomyłkę. Dociskamy warkocz. Kiedy już jest wpleciony cały pierwszy warkocz, to mamy taką małą podkładkę akurat pod kubek. Ale ponieważ dzisiaj chcemy zrobić większą podkładkę, to teraz następny ruch to jest uzupełnienie osnowy. Ona tutaj jest za rzadka, to by nam się zrobiły dziury w podkładce. Dowiązuję sznurek za warkoczem. Do każdej nitki osnowy, na każdej nitce zawijam sznurek. Tutaj pokazuję z bliska, jak to wygląda. Każdą kolejną nitkę osnowy owinęłam sznurkiem. I teraz do tego sznurka będę doczepiać następne kawałki osnowy. Przywiązuję sznurek do brzegu krosna. I potem w połowie odległości pomiędzy
nitkami osnowy dowiązuję do tego sznurka okalającego podkładkę. To jest praca taka wymagająca cierpliwości, nie spieszymy się nigdzie, spokojnie sobie pracujemy. Uważamy, żeby nie było zbytnio naciągnięte, żeby nam się praca nie rozchodziła, a z drugiej strony też nie przejmujemy się jakoś bardzo tym, że jest troszkę nierówno czy coś takiego. To wszystko się schowa, jak będziemy oplatać kolejny warkocz. Teraz dowiązuję nitkę drugiego warkocza i zaczynam przeplatać. Dociskam i dociągam, tak żeby rzeczywiście ta druga część osnowy nam się schowała. Przeplatam. Uważam, żeby się nie pomylić. Jak się ktoś pomyli, nic nie szkodzi. Potem w ten sam sposób doplatam też trzeci warkocz i na jego końcu dowiązuję sznurek. Ten sznurek pozwoli nam zakończyć robótkę. Oplatam go tak jak poprzednio przy nitkach osnowy, owijając na każdej z nich ten sznurek. Jak już jest całe kółko, to obcinam po kolei nitki osnowy i zabezpieczam je 2 supełkami. Teraz pokażę to z bliska. Obcinam kolejną nitkę. Zabezpieczam. Dokładnie to wygląda w ten sposób. Jeden supełek, drugi supełek i tak wszystkie po kolei, cierpliwie. Kiedy już mamy wszystkie elementy zawiązane, obcinam jeszcze te nitki na końcu i powstaje nam piękna podkładka. Nasza własna, unikatowa, własnoręcznie zrobiona, a ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.